okay? How long the lecture should be like? As long as you feel comfortable. It's going to be 5 minutes. What about Nanadulad? I have to get something from my room. Yes, Maharaj. I just. So who am I giving beads to? Sarah. You have the beads? I do have them. That's what, they're in my suitcase. As you open it up, they're just... They are zip pocket? Yeah, they're in the zip pocket. You'll see that. Yep. Okay, what time is it? $8:50, you got 10 minutes. Nityananda? When I give Gayatri, I should be alone. Maybe one other lady with us. But where are we going to do that? We shouldn't do it here. Yes, Maharaj. I can arrange either a room there, Maharaj, outside. That's fine, a small room. Small room. This room where you were just coming by, is it okay? And it should be a woman who already has a Brahmin. Huh? That's fine, if she's ready. Or else Anupama. Anyone? Yeah. This microphone is on now. Pardon? This is working now. Where is it? This is going to? Okay, I will take it for now. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna. So, shall we start? So, Madhu, please come and create your beats. Hare Krishna, drodzy wielbiciele, będziemy zaczynać inicjację, więc proszę o przygotowanie się. These are your beads, right? To są twoje korale, tak? Okay, so you're going to be initiated today. We're going to give you these beads. But first, you should tell us what are the principles that you follow. Dzisiaj będziemy przeprowadzali inicjację i na początku musisz powiedzieć o zasadach, które będziesz przestrzegać. No gambling, no intoxication, no eating meat, eggs and fish, no unnecessary sex and chanting 60 rounds minimum daily. Okay, and 16 rounds. Then you're ready to get initiated. Here are your beads. I tutaj Mataji Your name is Shaima Kripa Devidas. Haribo! So Shama, of course, is Lord Shama Sundar, the original form of Krishna. Shama, and Kripa means who you get the mercy of. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o imię, to Mataji dostała imię Shyama Kripa, czyli Shyam od Shyama Sundara, czyli Pan Krishna, a Kripa to jest łaska, czyli otrzymała całą łaskę od Pana Shyama. So you're the servant of those who have gotten the mercy of Shama Sundar. Czyli Ty jesteś sługą tych, którzy uzyskali łaskę Pana Shyama Sundara. Jai, Shama Sundar Devidasi Ki. Jai! Kripa. Kripa means mercy. Kripa oznacza łaska. Do you want to start? You can take it. You can begin talking. So, there will be 2 lectures today. First is about initiation and second is about 10 offenses. So I will be trying to speak something about the importance of initiation. Madhuri will translate. I dzisiaj będziemy mówić, będą dwa wykłady. Pierwszy wykład będzie dotyczył inicjacji, ważności inicjacji i drugi będzie dotyczył tego, jakie są 10 obraz przeciwko świętego imienia. Yeah, so first of all, let me offer my prayers to Prabhupada. Om Gyan Pranandasya Gyanam Janashalakaya Chakshur Tamriyam Tasmai Shri Gurave Srila Prabhupada ki. Okay, so Srila Prabhupada said initiation means beginning. Srila Prabhupada powiedział, że inicjacja jest początkiem. Beginning of what? Początkiem czego? Beginning of either going back home, back to Godhead. Początek tego, czy wrócimy z powrotem do domu, z powrotem do Boga. Which practically means we have to satisfy the senses of the Lord and the one who are dear to Lord, like Srila Prabhupada. A na praktyce to oznacza zadowolenie zmysłów tego, czy Pana, albo tego, kto jest Panu drogi, na przykład Srila Prabhupada.
or it can also be the beginning of doing sense gratification on the name of Krishna. I to też może być początkiem zadowolenia swoich zmysłów w imieniu Kryszny. Yeah, so we want to serve our senses on the name of Krishna. Czyli my chcemy zadowalać nasze zmysły, przykrywając się imieniem Pana. You will say, but why someone should mention this second sentence that we should satisfy our senses on the name of Krishna on the day of initiation? Ktoś może zapytać, dlaczego mówimy tutaj, że dlaczego w dniu inicjacji mówimy, że ktoś może zacząć zadowalać swoje zmysły w imię Kryszny. So has anyone here purchased any car, any house or a flat, something like property? Czy ktoś tutaj z Was być może zakupił niedawno dom albo mieszkanie, jakąkolwiek nieruchomość? Or maybe something valuable. Coś, co jest ważne. So what happens is when you buy a house, you know the property, you know how much it's gonna cost, and then maybe you take a credit, and after that you go to a lawyer to finalize legal papers. I oczywiście jak zamierzasz kupić dom, no to musisz coś znać o tej nieruchomości, ile ona kosztuje i tak dalej. I udajesz się do prawnika, żeby przygotować papiery, być może musisz zaciągnąć kredyt. And then the lawyer states, if you will not pay the credit, the government has the full right to take away the property. And he lists all the things which you shouldn't do. I oczywiście on mówi, jeżeli ty nie będziesz w stanie wypłacić tego kredytu, no to może jakby ten właściciel ten dom z powrotem odebrać i po prostu też daje taką listę tego, co nie powinna robić ta osoba, która ubiega się o zakup tego domu. And you sign the contract. I my podpisujemy ten kontrakt. So initiation is also a contract. I taka inicjacja to jest też pewnego rodzaju kontrakt Between you and Krishna. między tobą a Kryszną. So Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityajya, this is the first line where you sign. I tutaj Kryszna mówi w Bhagavad Gicie Sarva Dharma Parityajya, czyli to jest ostatnia linijka, którą wy podpisujecie. And the next line, Aham Tvam Sarva Papebhyo. So this line, here Krishna signs. A kolejną to, co Kryszna podpisuje. And just like we need lawyer to sign the contract, so here is also we need mediators, and our Guru Parampara is the mediator of this I contract. oczywiście, żeby podpisać taki kontrakt pomiędzy nami a właścicielem nieruchomości, potrzebujemy kogoś pośrodku, pewnego mediatora. I tutaj występuje Guru Parampara. And who is the witness here also? I kto jest świadkiem tutaj także? Like Maharaj was mentioning in the beginning, Bhakti Devi. Tak jak Maharaj powiedział na początku Bhakti Devi. Which means Bhakti Devi is Srimati Radharani. She is the witness of this. Tej całej ceremonii. So Bhagavan is going to do his job and you have to do yours job. Czyli Bhagavan dokona tego, co ma dokonać i wy też musicie zrobić pracę, dokonać się po waszej stronie. So what are our duties? I jakie są nasze obowiązki? We should follow the instructions of the Bhagavan. Czyli powinniśmy wykonywać instrukcje Bhagavana. What are the instructions of the Bhagavan? Jakie są to instrukcje? They are in Bhagavad Gita. One są opisane w Bhagavad Gicie. That's why Prabhupada said don't read Gita, but drink Gita and live Gita. Dlatego też Śrila Prabhupada mówił, że nie czytajcie po prostu, tylko pijcie Gitę i żyjcie Gitą. It sounds very easy, but in practice it is not so easy if you are not trying to practice sincerely. Then these instructions become a burden on your head. To brzmi jakby było czymś prostym, ale jeżeli zaczynamy praktykować i robimy to w sposób nieuczciwy, bez szczerości, to staje się przeszkodą dla nas. Like Krishna says in Bhagavad Gita 4th chapter, he says that every action should be performed as an act of sacrifice. I jak Krishna mówi w Bhagavad Gicie, że każde nasze działanie musi być dokonane jako ofiara. So it means from today you are accepting that I am servant of yours, Krishna, and I am not going to, interpret your instruction as per my free will.
I to oznacza, że teraz, od tego dnia ja jestem Twoim sługą, Kryszna, i nie będę interpretował Twoich instrukcji tak, jak mi się zechce. The next thing you have to do is to control your senses. I kolejną rzeczą, której musisz dokonać, kontrolować swoje zmysły. And how will you control your W senses? jaki sposób to zrobimy? Oh, you say we will follow 4 regulative principles. Możemy powiedzieć, no ja będę przestrzegać 4 zasad regulujących. Yes, but 4 regulative principles you have to understand. Ale tak naprawdę musimy zrozumieć te 4 zasady regulujące. Just like there is no fish, no eggs, but now there are so many products from outside which contain eggs and what not. I tak mówimy, że żadnego jedzenia jajek, mięsa, ryby i tak dalej, ale tak dużo jest produktów takich, które są zanieczyszczone i też mają te składniki. So Srila Prabhupada says don't pollute yourself and also don't pollute Krishna by offering such things. I Srila Prabhupada mówi, nie zanieczyszczaj samego siebie i nie zanieczyszczaj Krysznę, ofiarując mu te rzeczy. The third thing is you have to find that's why a practical way to follow the rules and regulation. Trzecia rzecz to musisz znaleźć sposób praktyczny na to, jak możesz podążać tym zasadom i regulacjom. This is important because otherwise your senses will not be controlled if you are not practical. I to jest bardzo ważne, gdyż jeżeli nie będziemy praktyczni, to nie będziemy w stanie skontrolować naszych zmysłów. Praying for Bhagwan's mercy is not enough. Sama modlitwa o łaskę Bhagavana nie wystarczy. We should constantly strive to follow the rules and regulation to control our senses. Powinniśmy nieustannie próbować kontrolować nasze zmysły za pomocą zasad i regulacji. Yeah, that's why having a name in which mercy comes doesn't mean you get the mercy. You get the mercy by becoming eligible, and that's why Prabhupada says initiation is the beginning. I tutaj, jeżeli my mamy nawet w naszym imieniu słowo łaska, to nie znaczy, że już automatycznie ją otrzymujemy. Musimy się podporządkować i podążać. O tym mówi Srila Prabhupada. That's why Prabhupada said preaching is our duty. Stąd Srila Prabhupada mówi, że nauczanie jest naszym obowiązkiem. So Krishna will not come again to preach. Więc Krishna tutaj znowu nie przyjdzie, żeby nauczać. Yeah, he sent his representative, Srila Prabhupada. On wysłał tutaj swojego przedstawiciela, Srila Prabhupada. And we should follow his instructions and imbibe them in our nature. So achar and prachar we should do. My powinniśmy w ten sposób podążać za naszym aczarią i robić tak, jak on nam zapowiadał, czyli aczari, prachar, samym podążać zasadami i regulacją i też wtedy będziemy mogli nauczać. But you will say, oh, this prachar is only a work for sannyasi like Maharaj or some people who give lecture. Well, what I can do in prachar? To prachar to tylko dla takich osób zaawansowanych jak Maharaj. Co ja mogę zrobić na tym polu prachar? No, everyone is preaching. Nie, każdy naucza. And you will also preach. I ty też będziesz nauczać. Either you will preach message of Prabhupada. Czy z jednej strony możesz nauczać posłania Srila Prabhupada by making it as part of your nature, robiąc go częścią swojej natury, or either you will start to change philosophy of Prabhupada and then justify that no, Prabhupada didn't mean that, and Prabhupada is very merciful, so I don't need to follow so strictly. A z drugiej strony możesz też w jakiś sposób zmieniać filozofię Srila Prabhupada, mówiąc nie, Srila Prabhupada jest bardzo łaskawy, nie miał tego na myśli. Prabhupada said that I have opened the back door. I heard it, I don't know where it's written. Maybe someone who knows can tell me where it's written. I heard it, but I don't know where exactly it's written. Niektórzy mówią, że od Srila Prabhupada zostały takie tylne drzwi uchylone, ale nie znalazłem, czy to było napisane. You said you heard, but I didn't understand what you heard. That Prabhupada said I opened the back door entry for you, for the spiritual world. In the Prabhupada memories, I was reading The back door. entry for the Vaikuntha, for the Golok. So I will take you back.
Czy tak coś słyszałam, ale nie znalazłam tego, żeby gdzieś to było napisane. Yeah, but if you see, going back home, back to Godhead is, yes, Prabhupada is very merciful, but you have to work really hard. Tak, Śrila Prabhupada jest bardzo łaskawy, ale musisz naprawdę ciężko pracować. If you read Prabhupada books, Prabhupada is constantly emphasizing, please be serious in practice of Krishna consciousness. This is science, and please dedicate this life so you can come back. I jeżeli będziesz czytać książki Śrila Prabhupada albo już czytasz, to zauważysz, że Śrila Prabhupada mówi, proszę, weź na poważnie ten proces świadomości Kryszny, weź na poważnie, zadedykuj to życie dla Kryszny i wróć z powrotem do domu, do Boga. Yeah, so going back is otherwise Prabhupada would just write one book and one pamphlet, yeah, just come back home, do nothing. But Prabhupada gave us so many instructions because he really want to help us. I my widzimy, że Śrila Prabhupada pokazał to jako naukę, napisał bardzo dużo książek. W przeciwnym wypadku on by napisał tylko jedną, która by była na przykład zatytułowana Powrót do domu, ale tego nie zrobił, napisał dużo książek. And also by your day-to-day activity you are preaching. I także nauczasz poprzez swoje codzienne działania, aktywności. For example, we are having today a program in Kraków. Na przykład mamy dzisiaj program w Krakowie. And some people arrived or already came, we just don't know. Yesterday, yeah, they arrived. Na przykład niektórzy boktowie przyjechali dzisiaj, niektórzy jeszcze wczoraj. And they can go and sightsee so many things in Kraków. Oni mogą wyjść i tak zwiedzać dużo w Krakowie. And then when it comes to serve in the program, they say, oh, we are so tired, we cannot do today's service. A kiedy przychodzi czas, żeby pomóc przy programie, oni mówią, nie, jestem zbyt zmęczony, żeby zaangażować się w służbę. And this is your misfortune. I to jest wasze nieszczęście. Namo Mahavadanyaya, Mahaprabhu personally came and Prabhupada made teachings of Mahaprabhu accessible to even people like us who have no qualities to even delve in the secrets of devotional services. Namo Mahavadanyaya, Chaitanya Mahaprabhu przyszedł i dał nam ten proces, to święte imię, tym takim ludziom, którzy w ogóle nie mają żadnej kwalifikacji do tego. Yeah, but what some people are doing, no, we will not serve Krishna, but we are devotees. We have beads and what not. Niektórzy ludzie mówią, no dobra, ja nie będę tak służył Krysznie, ale jestem wielbicielem, mam te korale, dlaczego nie? So what are you preaching? That our full parampara is lazy? I czego ty uczysz, że nasza cała parampara jest leniwa? I read one letter of Prabhupada in 1967. Prabhupada is writing lying on the hospital bed. Przeczytałam jeden list Śrila Prabhupada z 1967 roku. On napisał go leżąc w takim na łóżku szpitalnym. And Prabhupada said that Prabhupada is writing this letter to someone in India. Śrila Prabhupada pisał do kogoś z Indii. Ten list. Prabhupada says that when I touch my Dotykam swojej lewej stopy, to czuję taką pulsację w mojej klatce and he piersiowej. says when I touch my left hand, I feel sensation in my legs. A kiedy dotykam swoją lewą rękę, to czuję w swoich nogach. So Prabhupada says it means my body is not coordinating independently. I to znaczy, że moje ciało nie jest skoordynowane niezależnie. And that's where Prabhupada is saying, I know that Maya cannot touch me. This Prabhupada is writing that I'm not fearful of that. Maya cannot touch me. I tam też Prabhupada pisze, że ja wiem, że Maja mnie nie dotknie. On był taki bezstraszny, nieustraszony wobec śmierci. Yeah, but still I come here with a mission of my Guru Maharaj and I want this mission will succeed. Hence I desire to use this body, cure it fast and engage it more in the service of Lord. I powiedział on, że ja tutaj przyszedł, gdyż przysłał mnie tutaj mój mistrz duchowy, a muszę jak najwięcej służyć w tym ciele. So this is what our parampara is: sleeping less, eating less, doing everything
possible in their limits and beyond their limits to engage everyone in the service of Krishna. To jest to, co robi nasza Guru Parampara. On jemniej, śpilniej, żeby wszystko, aby zaangażować innych w służbę oddania. And how sad it is that you get the opportunity to serve on the birthday of Mahaprabhu and you say we have time for sightseeing Kraków but we have no time to serve because we are too tired. I to jest bardzo smutne, jeżeli my nie mamy czasu na służbę w dniu pojawienia się Śri Chaitanya Mahaprabhu, a tylko mówimy, że jesteśmy bardzo zmęczeni i idziemy zwiedzać miasto. So what type of devotee you are? Just, devotion means sarvopadi vinirmuktam. We have to give up all the designation. I tutaj co za wielbiciele z nas są? Wielbiciel to znaczy ten, który odrzucił wszystkie desygnacje. Raghunath Das, our Goswamis are writing, Raghunath Das Goswami is saying, I am waiting for the day when a drop of sweat will fall at the feet of Krishna and I want to clean it very fast. Nasi Goswami, Acharyowie pisali, że ja czekam, aż spadnie kropla potu z czoła Pana Kryszny, żebym mógł ją wytrzeć Raghunatha z Goswami. So this is the anxiety which they are showing, how eager they are to serve. To jest niepokój, który oni pokazują, na ile spragnieni są tej służby oddania. And this is what they expect from us. Maybe not to imitate them, but at least we should give 100% of our effort. Although we are weak, we should say to Krishna, I am weak, Krishna. And Krishna will accept us. Prabhupada will accept us. My powinniśmy dać 100 naszych procentów w służbie dla Kryszny. Możemy też powiedzieć, że Kryszna, ja jestem słaby. But don't be hypocrite. Ale nie bądźcie hipokrytami. Prabhupada didn't like hypocrites. Prabhupada nie lubił takich osób. Prabhupada really hated hypocrite people. On nienawidził. So he is merciful, but you have to understand what the concept of mercy means. On jest łaskawy, ale musicie zrozumieć, co znaczy koncepcja łaski. That's why the second part of the contract is important, that what happens if we don't cooperate with the Lord instruction. Dlatego jest ważna ta druga część tego kontraktu. Co się stanie, jeżeli my nie będziemy współpracować z Panem? So what happens if we don't cooperate? The contract ends up breaking. Wtedy ten kontrakt zostanie nierozerwany. So if you don't follow the teachings of and instructions of Bhagavad Gita, where Krishna is saying, please do these things, and you are not doing it and not even trying, then it's a clear act from your end that you are not interested in cooperating with Krishna. Jeżeli my nie będziemy wykonywać tych zaleceń, które daje nam Bhagavad Gita, to wtedy ten kontrakt zostanie rozerwany, bo w taki sposób nie będziemy pokazywać Krysznie, że staramy się to wykonać. And second is, even if you are not trying every day to progress in the spiritual life, this is also an act of breaking the contract. Prabhupada said you should double your efforts every day. Też jeżeli codziennie nie będziemy starać się ulepszyć naszą świadomość Kryszny, naszą praktykę, to też w ten sposób łamiemy kontrakt. Gdyż Śrila Prabhupada też mówił, że codziennie musimy ze zdwojoną mocą i pragnieniem. Yeah, and also always praying for the mercy, but doing nothing in advance to advance in bhakti from your side. Yeah, that's also an act of non-cooperation. Ale jeżeli my będziemy tylko się modlić i prosić o łaskę, ale nie będziemy nic robić, żeby w jakiś sposób postępować, no to też będzie naruszeniem kontraktu z naszej strony. And also you cannot remain idle and depressed. Some people say, oh, it's my karma, my body is so weak. I mean, this world, Krishna is saying, is dukhalya shashvatam, it's a place of misery. Why you are interested in glorifying miseries? It's normal. Everyone can list millions of them. I ktoś może powiedzieć, że ja mam taką karmę, że mam bardzo słabe ciało i tak dalej, ale ten
ten świat jest dukkhalaya shashvatam, czyli pełny nieszczęść i tymczasowy. Każdy tutaj cierpi jakieś nieszczęście. Dlaczego te nieszczęścia mamy gloryfikować? So that's why you have to act to uplift yourself. It's not just initiation happens and everything will be done magically. Dlatego my musimy pracować nad sobą. To nie jest tak, że uzyskujemy inicjację i wszystko się staje samo z siebie automatycznie. And that's where Krishna is saying, and what are my duty, Krishna is saying? I jaki jest mój obowiązek? Krishna mówi. I will give you taste in devotion. Ja dam Ci smak do służby oddania. We cannot get taste by ourselves, that you can think, oh, I will chant Hare Krishna today and I will, Anandam Buddhivartanam, I will drown myself in the ocean of bliss. You can't. This is the property of Krishna and only He can give you bliss. My nie możemy tylko mówiąc sobie, czy tak uważając, że będziemy intonować Hare Krishna codziennie, każdego dnia i już od razu dostaniemy ten smak poprzez nasze wysiłki, Ananda Buddhivartanam, czyli od razu zanurzymy się w ten ocean świętego imienia. Nie, to jest łaska Kryszny i to jest własność Kryszny, ten smak świętego imienia. And what more Krishna gives? Krishna gives you realization. I co więcej Kryszna Ci daje? On Ci daje też And what's the most important realization for us? I która realizacja jest najbardziej ważna? That Krishna and His names are identical. Że Kryszna i Jego imię są takie same, identyczne. This you cannot do by mental speculation that you will realize it. It is only Krishna can give you this realization. Nie możesz sam tego zrealizować poprzez spekulacje mentalne, tylko Kryszna może dać Ci taką realizację. And Krishna will give you vivek, which means you can discriminate what is unfavorable and what is favorable for Krishna I consciousness. też Kryszna da Ci zrozumienie, co jest korzystne dla świadomości Kryszny, a co jest niepomyślne. And finally, Krishna also gives you sadhu sangha. I na końcu Kryszna też da Ci sadhu And also He protect you from Maya, onslaught of Maya. I będzie chronił Cię od Mai. So these are the duties which Krishna is saying, I will perform from my side. I to są te obowiązki, to są te rzeczy, które Kryszna zobowiązuje się wykonać ze swojej strony. But you will say, Prabhu, you know why we are listening so this lecture? I get initiation, maybe I will follow, I will not follow. What is big deal? What practically bad will happen? I tutaj chcę mi powiedzieć tak, że Prabhu dostaję tę inicjację, mogę wykonywać te instrukcje, mogę nie wykonywać, ale co złego może się stać? You will say, oh, we have seen so many old devotees who are not chanting and this, but they are living, they are smiling. So why you are giving me a lecture on Sunday morning about duties and all these things? Wiedzieliśmy, że przecież tyle takich starszych bhaktów, którzy nie intonują, ale nadal żyją, są tacy zadowoleni, się uśmiechają. Dlaczego na tym porannym programie mamy First thing is our sankalpa will become weak. The soul willpower will very much degrade if you don't follow the contract. Czyli nasza sankalpa, czyli taka moc naszej duszy, ona będzie bardzo słaba, mała, jeżeli nie będziemy podążać i wykonywać nasze obietnice. Second is you will fall down by how? By you will start blaspheming the Vaishnavas. A potem będzie upadek i poprzez to, że będziemy krytykować Vaishnavów. Maharaj will enlighten us more about the 10 offenses, but you can see the first offense you can do by your action is ISKCON. Prabhupada says ISKCON is my body, yeah? So Prabhupada is the pure devotee here. I tutaj więcej o obrazach powie dzisiaj Maharaj i ta pierwsza obraza to jest ją bardzo łatwo popełnić i też Prabhupada mówił, że ISKCON jest moim ciałem i on jest tutaj czystym wielbicielem. Yeah, so even if you don't feel to, you don't like to wake up early and you like to sleep 5 minutes more, no, you have to wake up early. Why? Because you are now officially signing a contract that I am a servant of the servant of the servant. I jeżeli nie lubisz wstawać rano i możesz sobie pospać jeszcze trochę, chociażby 5 minut, to nie możesz tak robić, bo teraz podpisujesz kontrakt
staje się sługą sługi. Prabhupada gave a very nice talk about it. Prabhupada said, look, I am only requesting them to wake up till 3:30 so that you can be ready for the Mangala Aarti. And they still say 5 minutes more, we want to sleep. Śrila Prabhupada miał taką fajną konwersację, w której powiedział, że ja proszę ich tylko wejść do Mangala Aarti, ale nadal chcą jeszcze te 5 minut. And Prabhupada said in the past people were standing in the winter, in the cold water, naked, doing austerities to attain spiritual realization. And I give them so easy process. I Śrila Prabhupada dalej kontynuował, że w przeszłości ludzie stali w wodzie zimnej, żeby dokonywać tych wyrzeczeń i postępować duchowo, robić duchowy postęp, a teraz ja dałem im taki łatwy proces. And then Prabhupada said, I have brought Krishna consciousness in your life. I potem Śrila Prabhupada powiedział, ja przyniosłem świadomość Kryszny w Twoje życie. This is your fortune. I to jest Twoje szczęście. And you are not following this process as I have described. I Ty nie podążać tym procesem, tak jak ja go opisałem. This is your biggest misfortune. I to jest Twoje największe nieszczęście. So initiation can also be your fortune or can be your big misfortune. Czyli inicjacja może być dla Ciebie wielkim szczęściem albo wielkim nieszczęściem. Depending how serious you are going to follow the instructions of Prabhupada. To zależy od tego, na ile poważnie weźmiesz te instrukcje Śrila Prabhupada i będziesz podążać. Initiation is a sacred contract. Inicjacja to jest taki bardzo poufny kontrakt. And it's based on mutual surrender and faith. I to jest, i on się opiera na wzajemnym takim podporządkowaniu się i wierze. Yeah, and both parties are going to work hard. I te dwie strony zobowiązują się, że będą ciężko pracować. That's why Prabhupada said, do your best and leave everything, rest in the hand of Krishna. Dlatego Śrila Prabhupada powiedział, rób to, co możesz, najlepiej jak potrafisz, a resztę zostało na łaskę Kryszny. And if you follow this, then you can attain the ultimate goal of life. A jeżeli będziesz tego dokonywać, no to osiągniesz ten cel życia. Yeah, and what is that? It is called pure love of God. Czysta miłość do Pana. And it is the goal of your life, of every one of us. I to jest cel Twojego życia, cel życia każdego z nas. And anyone know here where Krishna is mentioning this in Bhagavad Gita? I czy każdy wie, gdzie Kryszna to wspomina? Krishna even dedicated full chapter to tell us that this is the goal of life. Kryszna nawet dedykuje cały rozdział, żeby powiedzieć nam, że to jest cel naszego życia. So you know anyone here? Czy ktoś tutaj wie? Yeah, so this is the 8th chapter and Prabhupada have given the title Attaining the Supreme. I to jest 8 rozdział, który Śrila Prabhupada zatytułował jako dojście do najwyższego, osiągnięcie And najwyższego. there Krishna described in 28 verses or how many verses are there, something like that, why attaining him is the best goal of life. I tutaj Krishna w 28 wersetach opisuje, dlaczego osiągnięcie go jest najwyższą celą życia. So please don't take this process so cheaply. Proszę Was, nie bierzcie ten proces jako taki. You are the flower of ISKCON, you are the future of ISKCON. Jesteście kwiatami ISKCONu, przyszłością ISKCONu. Bring Prabhupada closer to the people by behaving in such a way that people say, oh, I want to become devotee. Przybliżcie Śrilę Prabhupadę innym ludziom poprzez to, w jaki sposób się zachowujecie, żeby inni, patrząc na Wasze zachowanie, też chcieli stać się świadomymi Kryszny. And don't act in such a way that people will, you know, like in India, there are so many temples which are just open for the ritualistic things. Yeah, there is no science there. Just they are doing some rituals, ringing the bell, and that's it. Prabhupada is not such a person. Prabhupada is very practical and scientific. Nie bądźcie takimi osobami jak wiele osób w Indii, gdzie jest bardzo dużo świątyń i wszystko się sprowadza do takich samych rytuałów
i dzwonienie dzwoneczkiem. Srila Prabhupada był bardzo praktyczną osobą, też był bardzo naukowy, miał bardzo naukowe podejście. So please don't misrepresent Prabhupada. Proszę Was, nie róbcie złej reprezentacji Yeah, Srila Prabhupada. We are speaking, the last thing I want to speak is about mercy, yeah, because it is the theme of today. I tutaj ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć, to będzie o łasce, bo ona jest taką kanwą tego, co tutaj mówię. In fourth canto, the full canto is dedicated on Poshanam, which means mercy. How God, by His mercy, nourishes the soul and strengthens it. I tutaj cała czwarta kanta Śrīmad Bhagavatam jest poświęcony tej łasce, w jaki sposób Krishna daje łaskę tej duszy, żeby ona żyła. And there are 4 examples of where Krishna is showing how His mercy nourishes the devotee. So He gives example of Lord Shiva, of Dhruv Maharaj, and so on. And Prithu Maharaj and Rachetas. W tym rozdziale Śrīmad Bhagavatam są też takie 4 bardzo ważne przykłady, w jaki sposób Pan tak ożywia te dusze, inspiruje je. Na przykładzie Pana Shivy, Dhruva Maharaja czy Prithu Maharaja. There you can see, I am not going to touch all the examples, just one example here. You can see the chanting of holy name is so blissful that when Shiva is chanting the holy name in the assembly of Daksha. I tutaj możemy też na tych przykładach zobaczyć, nie będziemy wszystkie je przytaczać, powiemy tylko, że święte imię jest na tyle, niesie w sobie taką duże szczęście i błogość, że kiedy Pan Shiva intonował w towarzystwie Dakszy, he was oblivious to the surrounding, what's going around him. He was not even aware of anything going around. On był taki wyłączony z tej rzeczywistości, która się działa wokół niego. On jakby w ogóle nie zwracał na to uwagi. And Daksha took it as an offense that, oh, this Shiva, he is sitting, he is not giving me obeisances. A Daksha mówił, że no ten Shiva to on tylko sobie siedzi i nie składa mi pokłonów, stąd dokonuje pewnego rodzaju obrazy. And Daksha is, mind you, he is much bigger entity than us. He is the son of Brahma. He is situated in, Bhagavatam is saying, in mode of goodness, not Shuddha Satta, but material goodness. I Daksha, musimy zwrócić uwagę, że Daksha był synem Pana Brahmy i był o wiele taką bardziej zaawansowaną osobistością niż my. On był usytuowany w dobroci, nie Shuddha Sattva, ale w tej dobroci materialnej. Yeah, and he know how to do all the yajnas. He has been, he is responsible for so many duties which Brahma assigned him. So he is a good person in one sense, at least better than us a lot. I on był synem Brahmy i on też umiał dokonywać wszystkich ofiar i innych ceremonii. Z jednej strony też był taką dobrą osobą, na pewno był bardziej zaawansowany, na pewno jest bardziej zaawansowaną osobą niż my. And what he did, he ended up, because he associates so much with his bodily consciousness, he started to think Vaishnav also from the eyes of bodily consciousness. Z racji tego, że on na tyle dużo obcował z tą taką jaźnią cielesną, czy cielesną koncepcją, on zaczął patrzeć na Vaishnavów, na Bhaktów z materialnego punktu widzenia. And Shiva, who is chanting holy name, Prabhupada is writing that he was experiencing such a bliss, so much deep realization the holy name was giving, that he really was not aware of anything going around him. So this much bliss holy name gives you. I Śrīla Prabhupada tutaj pisze, pokazując, ilustrując ten przykład Pana Shiwy, który intonował święte imię, że był na tyle pochłonięty tą błogością, na tyle to było takie wyjątkowe, że on był pogrążony całym tym świętym imieniu i w ogóle nie mógł zauważyć
niczego innego, co było wokół niego. Yeah, and then he offended Shiva, and what his wife did, Sati, she gave up her body. I co wtedy Daksha zrobił? On popełnił obrazę wobec siebie i żona tutaj Sati, ona porzuciła ciało. Because it's a very big offense to hear the blasphemy of devotees who have dedicated their life for propagating the holy name. And Vaishnav Nam Jatha Shambhu, Shiva is the greatest devotee. I dlaczego to zrobiła? Bo słuchać obrazy, które są skierowane do innego wielbiciela, to jest też bardzo dużą obrazą, aż Pan Shiva, on jest jednym z największych wielbicieli Pana. Sati didn't care that so many demigods and so nice yajna is going. There are so large quantity of people are gathered here, so I should change my thoughts and my principle. I should compromise and let him offend a Vaishnav. Maybe once he offended, what's a big thing? She didn't even thought like that. I co zrobiła Sati? Bo tam było bardzo dużo osób, była jagna i w ogóle to była taka bardzo duża ceremonia i Sati nawet nie pomyślała o tym, że może postąpić inaczej. Nie miała cieni myśli, że może zaakceptować to, że ktoś jeden raz obrazi Vaishnavę. Yeah, and she by this way taught us a very great lesson. I poprzez to, co zrobiła, ona dała nam taką ważną lekcję. You can gather a lot of people around you. Możesz wokół siebie skupić wiele ludzi. But if you are not following Prabhupada's teachings, you will not able to convert them. Wykonywać tego, co powiedział Śrila Prabhupada, jego instrukcji, no to nie będziesz w stanie skierować tych osób na ścieżkę służby a oddanie. So it's better to, give up this body in the fire of preaching the Prabhupada message throughout, your neighborhood, your country, wherever, Mahaprabhu sends you. I najlepiej jakby spalić swoje ciało w tym ogniu nauczania, In the fire of preaching. w tym ogniu nauczania. Yeah. So that is the importance of initiation. I to jest ważność tej inicjacji. Yeah. We are here sitting because of Prabhupada's mercy, but now we have to act to accept this mercy. My tutaj siedzimy, bo dostaliśmy łaskę Śrila Prabhupada, ale teraz my musimy też ją zaakceptować. And this movement is gonna go through without any doubt for 10,000 years because we have full faith in Prabhupada's words and he is a pure devotee. We don't have doubt about it. I my nawet nie wątpimy w to i nie powinniśmy wątpić, że ten ruch będzie żył przez kolejne 10 000 lat, gdyż Śrila Prabhupada jest czystym wielbicielem. The question is, do you want to be used in the plan of Prabhupada, or you just want to join ISKCON and just enjoy sense gratification and destroy plan of Pytanie jest takie, czy chcesz być częścią tego planu Śrila Prabhupada, czy chcesz dołączyć do ISKCONu i zadowalać swoje zmysły? So please put Prabhupada in center. Proszę Was, utrzymujcie Śrila Prabhupada. Prabhupada did lot of hard work. Śrila Prabhupada wykonał dużo ciężkiej Our full pracy. parampara gave lot of blood. Dużo krwi jakby oddała nasza Guru Parampara. They didn't wrote these books just for nothing. Oni nie napisali te książki po prostu. We emphasize chanting in ISKCON, yes, but Prabhupada said chanting is important, but philosophy behind chanting is equally important. My podkreślamy intonowanie, ale też Prabhupada mówił, że ta filozofia, znajomość jest na równi ważna. And that's why Prabhupada said, even karmis are better than you. Stąd Prabhupada mówił, że nawet karmici są lepsi od nas. Why? Because Prabhupada said, look, they are working hard for sex, money, they wake up early, they work hard. And you, because Krishna is providing you, you are just relaxing. Bo ci karmici, oni wstają rano, żeby zarabiać pieniądze, mieć seks, a ty nie wstajesz i tylko się relaksujesz, bo Krishna ci to wszystko zapewnia. So Srila Prabhupada ki jai. So now Maharaj can enlighten us how can we safeguard ourselves in everyday life by following the avoiding the offenses.
I teraz Haraczek powie, jak możemy siebie ochronić poprzez to, że powie nam, jakie są 10 obraz, które nie powinniśmy popełniać. Yeah. One thing is, next we're going to be giving Inicjacje, but in English, but she doesn't speak English, and neither does the girl. So anyway, you can work that anybody can. Yeah, okay. But there should be second edition. Yeah, There should be one person with second edition who's helping to translate, mm-hmm. not just English. Okay, Maharaj. So there should be one more woman. Hare Krishna. So I'm going to be speaking on the danger of committing offense to the holy name. I będę mówił o tym niebezpieczeństwie obrazy świętego, przeciwko świętemu imieniu Pana. We know that chanting the holy name is the yuga dharma, Harinam, Harinam, Harinam Eva Kevalam, as introduced by Chaitanya Mahaprabhu. I my wiemy, że intonowanie świętego imienia Pana jest yuga dharmą, Harinam, Harinam, Harinam Eva Kevalam. To jest to, co zostawia nam Sri Chaitanya Mahaprabhu. But there's another factor is that Krishna is Bhakta Vatsal, so he's very inclined to his devotee. Ale też jest drugi taki faktor, czynnik, że Krishna jest Bhakta Vatsalem, czyli jest bardzo przywiązany do swoich wielbicieli. So if we offend his devotee, then our chanting won't be effective. Jeżeli my popełnimy obrazę wobec jego wielbiciela, to wtedy nasze intonowanie nie będzie efektywne. So this is the first offense to be avoided. I to jest pierwsza obraza, której my musimy unikać. Second offense is to consider the names of the demigods like Lord Brahma, Lord Shiva to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Drugą obrazą jest uważanie imion półbogów, takich jak Pan Brahma czy Pan Shiva, za równe lub niezależne od imienia najwyższej osoby Pana Vishnu. So like Inicjacje is saying, we have to know philosophy. So this is philosophy, that all the names are not the same. The Vishnu Tattva is different than Jiva Tattva. I to jest to, co powiedział Nityananda Prabhu, co jest ważne, że ta filozofia, bo mamy Vishnu Tattvę i Jiva Tattvę i to jest różnica. I saw in India sometime they had what they call Kali Kirtan. They're chanting, glorifying Kali or Ma or something. Czasem widziałam w Indiach, jak robią tak zwany Kali Kirtan, tak gloryfikują ten kirtanie Kali. So these kind of kirtans we should avoid. I takiego typu kirtany my powinniśmy unikać. Third offense is to disobey the order of the spiritual master. Trzecią obrazą jest niewykonywanie poleceń mistrza duchowego. So like Nityananda has been, Prabhu has been telling us here that Prabhupada is everyone's spiritual master, so we want to keep Prabhupada in the center. Tak jak tutaj Nityananda Prabhu mówił, Śrila Prabhupada jest naszym mistrzem duchowym, dlatego powinniśmy utrzymywać go w centrum. Because he's empowered Shaktivesha avatar, so nobody is competing with him, but he wants us to follow him throughout eternity. I on jest upełnienioną Shaktivesha awatarą i nikt nie jest tak jak on, więc my powinniśmy go iść w jego ślady. So he is the Shiksha Guru for all of us. I on jest Shiksha Guru dla wszystkich nas. And ours is a Shiksha line. I nasza linia jest, nasza tradycja jest tradycją Shiksha Guru. But still, Prabhupada wanted Diksha like we're having today. Ale nadal Śrila Prabhupada też chciał, żebyśmy mieli Diksha, które my mamy też teraz, tych Diksha Guru. So the fourth offense is to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. I czwartą obrazą jest znieważenie literatury wedyjskiej i literatury zgodnej z tradycją wedyjską. So that means also other scriptures, like even Quran or Bible, we should respect, we shouldn't vilify. I powinniśmy,
co to oznacza, że powinniśmy też takie święte pisma jak Koran czy Biblia również szanować. Because they're also teaching us to love God. Gdyż one też nas uczą miłości do Boga. Of course, we can see that they're not following, the followers are not properly, but still we should respect and not vilify their book. I nadal, jeżeli nawet widzimy, że wyznawcy tej religii, nie zachowując się w jakiś poprawny sposób zgodnie z tymi pismami, nadal nie powinniśmy poprawiać obraz wobec tych ksiąg i powinniśmy je szanować. Like sometimes we see that the people get together and they burn the Quran, and they think this way they can prove that Muslims are not good or something. Czasem możemy zobaczyć takiego typu akcje, że ludzie zbierają się razem w jakieś grupy i na przykład palą Koran, żeby pokazać, że ta religia nie jest taka ważna, ale to nie jest dobre, my nie musimy tak robić, nie powinniśmy. The fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna as imagination or exaggeration. I piątą obrazą jest uważanie i dodawanie świętych imion za wyobrażenie. So like when we read that the power of the holy name is so strong that it can remove mountains of sin, we shouldn't think that's an exaggeration. Czyli jak się mówi, że święte imię ma taką moc, że może wymazać wszystkie nasze grzechy, nie powinniśmy myśleć, że to jest coś nierealnego, że to jest wyolbrzymienie. But of course that chanting has to be done purely. Oczywiście to ono powinno być wykonywane czysto. Sixth offense is to give some mundane interpretation of the holy name of the Lord. Szóstą obrazą jest interpretowanie świętych imion Pana. That we shouldn't think that it's just another religious function. Nie powinniśmy думać, że to jest jeszcze jakiś kolejny religijny obrządek. Seventh offense is to commit sinful activity on the strength of chanting the holy name. Siódma obraza jest popełnienie grzesznych czynności na mocy świętego imienia Pana. So this is sometimes subtle. We think, well, if I make a little, exception, give myself a little too much leeway, it doesn't matter because tomorrow I'll be chanting. To nie jest tak, że jak myślimy, że to ja mogę dzisiaj coś zrobić jako wyjątek, a jutro będę intonował i się oczyszczę. The mind is like that. You give the mind a little concession, and then the next thing you know, you're a servant of your mind. To jest w taki sposób działa nasz umysł. Damy mu jakąś koncesję, pozwolenie na jakąś drobną rzecz i będziemy to robić i już popadniemy w jego... The mind can justify everything. Nasz umysł może wyprostować wszystko. Therefore, Bhagavad Gita stresses the real yogis control the mind. Stąd Bhagavad Gita podkreśla, że wielbiciele, prawdziwi wielbiciele, oni mogą kontrolować własny umysł. Eighth offense is to blaspheme the Vedic, to consider the chanting as one of the auspicious ritualistic activities, often in the Vedas, it's fruit of activity or karma kanda. Ósmą obrazą jest uważanie świętych imion za jedną z rytualistycznych czynności opisanych w Vedach w rozdziale Karma Kanda. Ninth offense is to preach the glories of the holy name to the faithless. Dziewiątą obrazą jest nauczanie osób niewierzących o chwałach świętego imienia Pana. We see people are not interested, we should just avoid them. Jeżeli widzimy, że ludzie nie są zainteresowani, to powinniśmy po prostu ich unikać. And tenth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna as imagination tenth offense, that's right. So keep, 10. obrazą jest utrzymywanie materialnych przywiązań, nawet po otrzymaniu wielu instrukcji na ten temat. So we should be strict and follow carefully these 10 offenses to avoid. My powinniśmy być tacy ściśli i nie dokonywać tych 10 obraz, unikać ich. And the
11th offense you can say, or another offense is to be inattentive in our chanting. I powiedzmy, że 11 taka odrębna obraza to jest bycie nieuważnym podczas intonowania świętego imienia Pana. Prabhupada personally corrected me on this point. Śrila Prabhupada osobiście skorygował mnie, jeżeli chodzi o ten punkt. I was waiting to do my service for Srila Prabhupada, and had my beads, I was chanting Hare Krishna. Byłem wtedy przy Śrila Prabhupadzie, czekałem na to, żeby tam robić swoją służbę i miał przy sobie swoje korale. But suddenly Prabhupada spoke, he said, "You listen when you chant Hare Krishna?" I wtedy intonowałem i tak Śrila Prabhupada powiedział, czy ty słuchasz, jak intonujesz Hare Krishna? So I was thinking, of course I listen, otherwise why am I doing it? I ja pomyślałam sobie, no oczywiście, że słucham, po co bym to robiłem? But Prabhupada read my mind. Ale Śrila Prabhupada przeczytał w moich myślach. He said, "I know you listen, Że tak, ja to wiem. but you have to listen very carefully. Ale powinieneś słuchać bardzo uważnie. This chanting is the whole essence of our philosophy." To intonowanie jest całą esencją naszej filozofii. Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna. So now we're having Brahman initiation. Teraz będziemy mieli inicjację brahmińską. Everyone can please leave the temple room for some small time and of the transmission. So these devices are. Czyli teraz będzie druga inicjacja przekazania mantry. Poprosimy wszystkich o wyjście oprócz tłumacza, Maharadża i osoby otrzymujące drugą inicjację. Hare Krishna i wrócimy tutaj. In other words, I need an English-speaking person to tell us, this is how you count. I will be here.